Piosenka Flowers Miley Cyrus, oprócz tego, że wpada w ucho i ma fajny teledysk, niesie ze sobą ważne przesłanie. Szczególnie może być ono ważne dla tych osób, które czują, że nie mogą być szczęśliwe, jeśli nie są w związku, albo dla tych, które może czują, że nie mają w sobie tyle siły, aby poradzić sobie w życiu same i są nadmiernie zależne. W zależności od interpretacji mówi o tym, że można kochać i doceniać siebie nawet wtedy, kiedy nikt inny tego nie robi. Z drugiej strony, kiedy ktoś jest skrzywiony zawodowo, tak jak ja, od razu widzi ten tekst z kilku innych perspektyw. Teraz w zupełnym oderwaniu od kontekstu i tego, co autor miał na myśli, przyznam się Wam szczerze, że kiedy usłyszałam tę piosenkę, od razu pomyślałam sobie, jak kobiety będą takie niezależne i nauczą się robić wszystko same i same sobie wszystko załatwiać, to ci mężczyźni pomyślą, że są w końcu do niczego niepotrzebni. W tym momencie wiele z Was pewnie pomyślało, no taka prawda, przecież po co komu mężczyzna? Czasy się zmieniają, teraz z łatwością każda kobieta może poradzić sobie sama i być szczęśliwa. Tak, kobiety, które tak myślą, również mają rację. Na pewno wszystko jest do zrobienia. To, co za chwilę powiem, odnosi się do tych osób, które jednak zdecydowały się na życie w związku i chciałyby otrzymać taką malutką instrukcję obsługi męskich emocji. Ten film jest po prostu o byciu potrzebnym. Chcę teraz w skrócie nakreślić temat. Oczywiście nie wyczerpię w tym filmie wszystkich sytuacji życiowych, które najlepiej rozwiązywać, pochylając się nad każdym problemem indywidualnie. Tak czy inaczej, często jest tak, że my kobiety skarżymy się, że mężczyźni się nie domyślają. Nie kupują kwiatów, nie rozmawiają z nami na temat uczuć, nie znają naszych potrzeb. Nie przytulają tak jak chcemy, a potem jak już kupią te kwiaty albo naprawią tę zmywarkę, to mamy pretensje, że tak późno i w ogóle to złe kwiaty i zmywarka przecieka i dlaczego on nie domyślił się, że trzeba zrobić te zakupy samemu i tak dalej i tym podobne, że w ogóle zapominamy o jednej bardzo ważnej kwestii. Aby rozpocząć proces dawania drugiej osobie, w tym przypadku mężczyźnie, poczucia, że jest potrzebny, spróbuj mówić mu, czego chcesz i potrzebujesz wprost. Choćby miało to być dla Ciebie najbardziej prozaiczne i oczywiste, tak jak to, żeby posprzątał naczynia z zasyfionego stołu, czy zmiótł ewidentną i doskonale widoczną kubkę śmieci z podłogi. Po drugie, wyjdź naprzeciw bardzo podstawowej potrzebie mężczyzny, czyli uczynienia Cię szczęśliwą. I powiedz mu, jak bardzo będziesz szczęśliwa, kiedy kubka śmieci zniknie sprzed Twoich oczu. Możesz też podkreślić, że na przykład, kiedy otrzymasz te kwiaty, o których marzysz, będziesz wprost zachwycona, a taka komunikacja wprost brzmiałaby w praktyce tak. Kochanie, chciałabym dostać od Ciebie te niebieskie fiołki. Kup mi je, a będę tym zachwycona. Kiedy mimo Twoich największych starań, aby komunikować się bez agresji, jednak mężczyzna nie zrobi tego, o co prosiłaś, nie krytykuj i nie rozliczaj. Nie rób też obrażonej miny, bo bardzo prawdopodobnie, że kiedy tak ukażesz swojego mężczyznę, to zwyczajnie odbierze swoją karę i nic się nie zmieni. Tak więc nie ma co oczekiwać, że inni ludzie, czy to mężczyźni, czy kobiety, domyślą się, czego potrzebujesz. Kiedy już o komunikacji mowa, tak sobie myślę, że często mężczyźni, którzy trafiają do gabinetu terapeuty w problemach związkowych, mówią, że oni czują się niepotrzebni i to jest ich wielki ból. Z tego też powodu może im zwyczajnie brakować motywacji, aby uszczęśliwiać swoją kobietę, a już na pewno, kiedy słyszą pretensje i słowa krytyki w stylu ty nigdy nie zrobisz nic na czas, ty nigdy nie możesz się domyślić, że ja od czasu do czasu chcę dostać kwiaty i tym podobne. Mężczyźni, a przynajmniej większość z nich jest tak skonstruowana, że podchodzą do życia zadaniowo. Dlatego też wiedząc o tym, można wykorzystać tę ich wspaniałą cechę. Co więc zrobić, aby Twój partner poczuł się ważny i potrzebny? Po pierwsze, zacznij od przestawienia swojego sposobu myślenia, że mężczyzna to powinien wiedzieć, że trzeba zrobić zakupy, wyprowadzić psa, pozmywać naczynia, naprawić zmywarkę i kupić Tobie kwiaty na koniec dnia. Najlepiej powiedz mu wprost, że chciałabyś dostać te kwiaty, bo poczułabyś się dzięki temu wspaniale. Albo, że tak bardzo chciałabyś, aby ta zmywarka została naprawiona. Byłabyś mu bardzo wdzięczna. Warto też w tym miejscu zaznaczyć fakt, że mężczyźni zazwyczaj robią to, co robią, po to, aby uszczęśliwić kobietę. Dlatego też powiedzenie mu od czasu do czasu wprost, że jesteś z nim szczęśliwa,
może całkiem dobrze wpłynąć na jego motywację do podnoszenia Twojego poziomu szczęścia następnymi razami. Po drugie, często doceniaj to, że Twój mężczyzna jest taki zaradny. Spójrz na tę zmywarkę i zachwyć się jego pracą. Albo kiedy kupił Ci kwiaty, nawet jeśli kupił nie takie jak trzeba, doceń to, mówiąc na przykład, że są wspaniałe, bo od niego i ma świetny gust. A tak przy okazji, następnym razem chciałabyś długie białe róże z kwieczarni za rogiem. Kiedy się nie domyśla, że gdy przychodzisz do domu z tyrana, to fajnie by było, żeby w lodówce było coś do zjedzenia, bo jak mawia staropolskie przysłowie, z piasku bicza nie ukręcisz, choć tutaj bardziej pasuje raczej ten nowszy wariant powyższego stwierdzenia, to jeśli chcesz tych zakupów, to wręcz mu listę zakupów przed wyjściem do pracy, dodając na koniec, że jak zrobi zakupy, to będziesz bardzo wdzięczna i poczujesz się dzięki niemu jak królowa, przychodząc na gotowe. Aha, i koniecznie, kiedy pozmywa, uciesz się tym, że w zlewie nie ma śladu brudnych garów. Niech zobaczy ten błysk w Twoich oczach. Bardzo możliwe, że nawet dla tego błysku następnym razem sam pomyśli o czystych naczyniach. Oczywiście ważne, abyś wszystko to mówiła szczerze, od serca, nie sprawiając wrażenia, że chcesz coś ugrać swoimi miłymi słówkami. Nikt przecież nie lubi być oszukiwany, ale nawet jeśli na początku nie potrafisz wychodzić to sztucznie, a mimo to będziesz próbować zmieniać swoją narrację z oczekująco karzącej na doceniająco zachwycającą, to po jakimś czasie zacznie Ci to wchodzić w krew i będzie Ci łatwiej komunikować się w ten właśnie sposób. Może w Twojej głowie pojawia się teraz myśl, a dlaczego to ja muszę zawsze wymyślać, kombinować, a potem jeszcze się zachwycać, po czym poczułaś, że jesteś po prostu wkurzona i masz ochotę wyłączyć ten film. Powiem Ci, że to jest zrozumiałe, że czujesz złość, słysząc, że kobieta ma się jakoś zmienić, a nawet może to brzmieć, jakby miała wyjść naprzeciw mężczyźnie. Są różne sytuacje w związkach. Na pewno wiele zależy od kobiety, jednak drugie tyle od mężczyzny. Więc nie można też zawsze jednostronnie patrzeć na sytuację. Wszystko zależy. Osobiście uważam, że mając umiejętności, które przydają się w związkach, wiedzę i narzędzia do tego, aby coś zbudować lub ulepszyć, warto zamienić swoją postawę bierno wyczekującą na proaktywną i po prostu ułatwić sobie dzięki temu życie. Zdarza się, że taka postawa wyciągania ręki do porozumienia po prostu popłaca, choć czasami się po prostu nie da. Oczywiście jest mnóstwo wariantów i przyczyn reakcji, które ludzie prezentują, w zależności od tego, w jaki sposób odbierają komunikaty. Jeśli chcesz, abym poruszyła więcej tematów takich jak ten, napisz w komentarzu, czego chciałbyś się dowiedzieć. Także od miłej piosenki sławnej celebrytki przeszliśmy płynnie do tego, jak się komunikować z zadaniowym mężczyzną w związku. Koniecznie daj znać, czy zgadzasz się z takim podejściem do drugiego człowieka, jakim jest niewątpliwie Twój mężczyzna i czy Tobie też utwór Miley Cyrus przywiódł na myśl ten jakże ważny aspekt, jakim jest dawanie ludziom wokół poczucia, że są jednak potrzebni. Dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem.